Zapewne większość z Was doskonale zna popularną stację lutowniczą OSS T12X. W tym filmie pokażemy Wam, jakie zmiany wprowadzono w przypadku następcy tego popularnego modelu, czyli T12X+, prezentując przy okazji zawartość całego zestawu oraz podstawową konfigurację nowej stacji. Zmiany wizualne w przypadku nowego modelu są niewielkie. Zachowano ogólny kształt stacji, a sama obudowa została ponownie wykonana z anodyzowanego aluminium. Skala wokół encodera jest teraz bardziej czytelna, a sama obudowa różni się nieznacznie kolorem względem poprzednika. Jednak jest to zmiana na tyle subtelna, że staje się widoczna dopiero gdy zestawimy obok siebie oba modele. Większych zmian doczekała się natomiast podstawka do kolby. Teraz gąbka jest otoczona silikonową podkładką, dzięki czemu woda nie jest w stanie przedostać się nigdzie indziej i nie musimy się obawiać o możliwe korodowanie metalowej podstawki. Czyścik do zbierania resztek utlenionego spoiwa również został umiejscowiony w silikonowej kieszonce. Odpadki z procesu lutowania również nie są w stanie nigdzie indziej się przedostać. Widoczną zmianą w temacie podstawki jest również chwyt utrzymujący kolbę. W T12X+, chwyt wydaje się lepiej wyprofilowany, utrzymując tym samym kolbę pewniej w swoim miejscu. Wróćmy do samej stacji. Tak jak mówiliśmy, producent nie zaskoczył nas nowym kształtem obudowy, ale wprowadził wiele zmian technicznych, zaczynając od najważniejszej, czyli uziemienie. Grot lutownicy, jak i aluminiowa obudowa wykazują potencjał równy 0V. Nie musimy się niczego obawiać, jak i czegokolwiek modyfikować. Poprawiono również rzadko występującą anomalię stacji, to znaczy czasem stacja potrafiła się zawiesić, śnieżąc przy tym na ekranie. Powtórne wyłączenie i włączenie stacji rozwiązywało problem. Na szczęście ten punkt nie przeszedł bokiem obok uwagi producenta, który w odpowiedzi zmodyfikował płytkę wykonawczą stacji i zmniejszył tym samym jej awaryjność. Szybka wyświetlacza znajdująca się na front panelu również uzyskała lepszą przejrzystość. Wyświetlacz pod pewnym kątem stawał się lekko przyciemniony i utrudniał odczyt zastosowanych ustawień. Mała zmiana, a usunęła problem permanentnie i znacznie poprawiła przejrzystość wyświetlanych parametrów. Stacja posiada wiele ukrytych opcji. Aby się do nich dostać, wciśnij pokrętło i przytrzymaj sekundę. Wówczas otworzy się menu, w którym jesteśmy w stanie zmienić język interfejsu, ustawić czas przejścia do uśpienia lub skalibrować stację. Oczywiście funkcji jest więcej, natomiast my wymieniliśmy te najważniejsze. Nie zapominajmy o tym, że stacja obsługuje groty T12, jak i całą gamę grotów szpatułkowych, które świetnie odnajdują się przy pracach BGA. Duża powierzchnia grzejna zdecydowanie działa na plus w przypadku ściągania starego spoiwa z pól lutowniczych, minimalizując pociągnięcie za sobą ścieżek, jak i samych pól. W celu pokazania mocy, jaka drzemie w stacji T12X+, przesadnie pocynowaliśmy pad od tranzystora znajdujący się na PCB karty graficznej, tak aby zademonstrować łatwość, z jaką stacja roztapia taką ilość cyny. Przy okazji zwróćmy uwagę na znajdujący się na ekranie wskaźnik dostarczanej mocy do grotu. Ciekawy dodatek. Podsumowując, OSS Team T12X+ to udoskonalona wersja swojego poprzednika, w której wyeliminowano wady wykryte przez użytkowników. Stację definitywnie polecamy za świetny stosunek ceny do jakości i uniwersalności. To ona odgrywa kluczową rolę w przypadku tego modelu. Możliwość używania precyzyjnych grotów T12 w różnych wariantach, a także grotów szpatułkowych sprawia, że OSS to odpowiednia propozycja zarówno dla elektronika hobbysty, jak i profesjonalnego serwisu. Zachęcamy do obserwowania naszych kanałów social media i subskrypcji kanału serwisowe.pl.